Kuchnia to nie tylko miejsce w restauracji, ale mój drugi dom. To część mojej historii. Giewont to miejsce, które stworzyli ludzie. Kucharze, kelnerzy, producenci, rolnicy, właściciele. Z miłości do ludzi, z pasji do jedzenia, z chęci goszczenia przyjaznych jak własnych przyjaciół. To miejsce, które ma pokazać kuchnię podhalańską. Z miejsca surowego, ale pełnego niesamowitych produktów, smaków, aromatów, tradycji i miłości. Zaraz crème brûlée, proszę! Liczba gości 2, stolik 7, raz klasyk, raz sezon. Tak jest. Błagaj, sałatę ostrego, proszę. 8 minut. Teraz mamy pierwszy etap, czyli mamy dwa rodzaje mąki. Mąka chlebowa i mąka gracha. Do tego przygotowujemy sobie wodę o temperaturze 30 stopni. Jest 30 stopni. Wlewamy sobie wodę i dodajemy mąkę. To jest nasz kwas, którego dokarmiamy 2 razy dziennie w proporcjach 1 do 1. Jeśli byśmy go nie dokarmili, on będzie słaby i chleb nam nie wyrośnie. Trzeba to wymieszać. Nasz chlebek robi się prawie 40 godzin, od początku do samego końca do wypieku. I teraz to wszystko mieszamy i zostawiamy w temperaturze pokojowej na 12 godzin. Kultura Podhalan i Górali to jest taka kultura gościnności, otwartości. Tu jesteś traktowany trochę jak członek rodziny. Jeżeli jesteś osobą w porządku i lojalną, to każdy cię tu przyjmie jak swojego. Tu mało kto ma przerośnięte ego. To raczej wszyscy starają się żyć jak w rodzinie, a nie jak soliści. My tą kulturę staramy się przenieść do Giemontu, tą ciepło właśnie domu, tą gościnność, to przyjęcie jak swoich członków rodziny. Do chleba na zakwasie jest dedykowane masło na crème fraîche, które robimy sami. Zależało nam na tym, żeby to masło smakowało inaczej niż takie masło ze sklepu, żeby nikt nam nie zarzucił, że po prostu kupiliśmy świetne masło ze sklepu, dodaliśmy soli. Nie, chcieliśmy po prostu, żeby to masło się wyróżniało i ono się wyróżnia tym, że ma delikatny posmak kwasowości. Chleb drożdżowy to jest nasz chleb mleczny i tam mamy dedykowane masło truflowe z miodem. To już jest nawiązanie troszkę do tradycji podhalańskiej.
Ja dorastałem tak naprawdę w dwóch miejscach. Pochodzę z Bibic, ale dość długo mieszkałem w Grabiu, czyli tam, gdzie mamy gospodarstwo właśnie u Angeliki. I tam miałem milion pomysłów na to, kim zostanę. Od kierowców autobusów, bo mój tata na początku pracował jako kierowca autobusu i mnie to fascynowało też. Wybrałem technikum profilowane z dziennikarstwem i aktorstwem, bo chciałem zostać właśnie aktorem, ale potem mi ten pomysł, w sumie sam sobie go wybiłem z głowy, bo stwierdziłem, że zostanie aktorem to nie będzie taka prosta sprawa. A z racji, że zawsze u mnie w domu się gotowało, a raczej babcie, bo mama dużo pracowała z tatą, więc zawsze babcię podpatrywałem, więc był pomysł, że zostanę cukiernikiem, ale z racji na ambicje chciałem iść do technikum, a technikum nie było cukierniczego, więc wybrałem po prostu technikum profilowane na kucharza. Okej, w tym technikum za wiele się nie nauczyłem, ale na szczęście trafiłem na dobrą drogę, na dobrych kucharzy, na Bartka, który mi pokazał tą właśnie kuchnię nowoczesną. Ściągnął mnie potem właśnie do hotelu Podróżą. W hotelu Podróżą poznałem świetnych kucharzy i tam się pierwszy raz zakochałem w tej takiej kuchni fine diningowej, bo zobaczyłem właśnie świetny produkt. Sezon i klasyk Wagyu. Bo wołałem, ale zdałem sobie sprawę, że chyba mnie nie słyszycie. No szefie, no. Nie można mieć wszystkiego. Nie Ale można ja mieć bym dobrych chciał, pracowników, Jak ja udanego patrzę na serwisu, was, chciałbym mieć cokolwiek. Nie ma nic. Chodzisz o to telefon? Ja wiem, że taki sam jak wszyscy inni w czołowie. Nie szefie, jesteś naprawdę wyjątkowy. Takich chujów jak ty nie ma wiele. Potrzebuję talerz do pieroga. W tym tatarze staramy się pokazać jakość mięsa. Każdy mówi, że polędwica nie może być ciekawa. Uważam, że jeżeli ją się wysezonuje w odpowiedni czas, w odpowiedniej temperaturze, to nabiera większych aromatów, jest jeszcze bardziej delikatniejsza niż naturalnie, a przez to, że my wybieramy jak najciemniejsze polędwice, to pozwala nam to uzyskać po sezonowaniu jeszcze bardziej intensywny smak wołowiny i jeszcze bardziej kremową teksturę, a całość podkreślamy grzybami, które są umamiczne. W Industrialu mieliśmy kuchnię, gdzie podawaliśmy wiele różnych smaków. A właśnie Paulo przyszedł z daniem, w którym były 3 elementy, 3 bardzo intensywne. Do dziś pamiętam ten smak. Wkładałeś do buzi, czułeś łososia, czułeś mleko tygrysie i czułeś majonez właśnie, czyli i pomyślałem, że kurde, to jest droga, którą chcę iść. To są te smaki, ta intensywność, ten styl kuchni, który chcę gotować. Porównując to trochę czasami do walk bokserskich, gdzie masz wagę ciężką i to na 6 rund, czyli jak chcesz wygrać wagę ciężkiej w ciągu 6 rund, to twój pojedynek musi być intensywny i muszą być mocne ciosy, siarczyste, takie, że od razu je czujesz i taka ma być kuchnia Giemontu, wyczuwalna, intensywna. 3 minuty. Szefie, zapraszam. Ale nie skarż, nie Następnym daniem, które dostaniesz, to jest właśnie danie bardziej intensywne. Jest to foie gras z wiśniami i moskolem. Moskol, placek podhalański, robiony z ziemniaków. Do tego mamy francuskie foie gras i wiśnie. Wiśnie z racji z tego, że u nas w gospodarstwie mieliśmy wiśnie i pamiętam do dziś, jak chodziliśmy, przycinaliśmy gałązki, malowaliśmy taką białą farbką, żeby nie chorowały. Więc tu jest ukłon ku moim emocjom, z racji, że foie gras też lubi owoce, więc postawiłem na wiśnie, które są gdzieś bardzo blisko mojemu sercu. Sam prywatnie bardzo lubię. Mamy odmiany słodkie, ale żeby nie było za nudno, to mamy tutaj miód wrzosowy, który też jest bardzo wyjątkowy ze względu na swoje aromaty, i lawenda. Więc tu dostajesz troszkę już taki mocniejszy cios smakowy.
Kuchnia na pewno podhalańska z elementami kuchni francuskiej. Często to powtarzamy, ale tak, to jest kuchnia podhalańska i nawet jeżeli ktoś nam zarzuca, że nasze dania są proste, no to one takie mają być. My po prostu obraliśmy kierunek, że chcemy pokazać kuchnię podhalańską w takiej jak najbardziej naturalnej odsłonie. Wiadomo, musimy to trochę pozmieniać, musimy to styl nowoczesny, więc trochę przez ten aspekt wizualny nawiązujemy do tej prostoty podhalańskiej. Prostota czy kuchnia prosta nie do końca jest złym określeniem, bo być może oznacza to, że ty masz świetnej jakości produkty. Kwaśnica na nowo, początki ma 5 lat temu razem z Tomkiem. Przyniósł pomysł na właśnie tą kwaśnicę na nowo, że będzie ona wyglądała w formie velout, będzie zagęszczana masłem. Ja dodałem babeczkę z ciasta francuskiego, udział z jagnięcych, który gotujemy przez 12 godzin. Jest espuma z palonego ziemniaka. Tu chcieliśmy po prostu dodać wszystko to, co znajdziemy w normalnej kwaśnicy, ale w nowoczesnej wersji, w takiej bardziej ciekawej i interesującej odsłonie. Napar z wierzbówki jest to ukłon ku roślinności, która się znajduje na Podhalu. Chcieliśmy pokazać wyjątkowe owoce i zioła z Podhala. Nie do końca miałem pomysł, jak to wpleść w danie, więc stwierdziłem, że zróbmy napar. My, Polacy, lubimy kompoty, lubimy herbaty, a napar ma troszkę Cię uspokoić, troszkę Twój brzuszek, że tak powiem, zregenerować i pozwolić Ci płynnie przejść do pstrąga. Znajdujemy się w gospodarstwie u sitarza, u Maćka, dokładnie jest to Zakopane, powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Cała hodowla jest wyjątkowa przez to, że jest tutaj przepływowa woda do stawów. Maćku, w ogóle nasze pstrągi jak długo rosną te kilogramowe? W tej wodzie do kilograma to trzeba minimum 4-5 lat nawet, żeby osiągnęły tę wielkość. Tak jak tu widać, ten narybek, on ma pół roku, a ma do parę centymetrów dosłownie. No ale to kurczę przez wodę, no nie? Bo to ona ma, tak teraz patrzyliśmy, że ma 6 stopni. A ona w zimę ma ile? 2? 1? Ma około 2, około 1 stopnia. Teraz jest 6, aczkolwiek było niedawno 8, więc się cieszyliśmy, że najcieplejsze dni w roku. Przy tej temperaturze ryba też inaczej trawi, inny ma apetyt, więc ten przyrost jest zupełnie inny. Jest naturalny, ta ryba rośnie jakby swoim tempem, nie przyspieszamy nic. Coś za coś. No, niektórzy mają ciepłą wodę, szybciej ryba im dorasta. Ja mam tak jak mam, więc wykorzystuję te aspekty, które po prostu mogę. Jak odpowiednio wcześniej się tych ryb nie przesortuje, nie oddzieli, no to jednak te większe zaczynają dominować i te mniejsze nie dopływają sobie do paszy i się robi taka coraz większa rozbieżność w tych wielkościach. Dlatego Faktycznie musicie raz w roku wziąć i tam pogrzebać, tak? Tych, że tak powiem, pstrąga i powyławiać. raz na 2-3 miesiące to by było To najlepiej. nawet aż tak. Raz w miesiącu się zdarza, że ktoś wpada. Gorzej jest w zimie, to jest niezbyt przyjemnie. Poza tym też się robi niebezpiecznie, bo tu jest zazwyczaj skuty lodem staw. Na końcu jest mały przerębel po prostu, żeby te ryby jakoś wyciągać. Dodatkowo jak się wpadnie do tej wody zimnej, jest szok termiczny i nie da się ruszyć. Bywa różnie, na szczęście Nikt nie utonął. nigdy nic się nie stało poważniejszego, raczej ze śmiechem traktujemy takie sytuacje. Nieraz jest tak, że woda nie dopływa. Potok jest tak zamarznięty, że woda chodzi w glebę, na naśnieżanie wyciągi narciarskie biorą i po prostu potok jest suchy, więc ja
Tutaj włączam jedną pompę, drugą pompę, zawracam jak mogę, kombinuję, żeby tą wodę po prostu tutaj mieć. Od góry i tam dół, trzeba do ścianki. Do ścianki. A to za wolno płynie, to trzeba jakiś ten. Trzeba mocno. To co, goście nic nie głodni wyjdą. Dzisiaj jest dzień bez strąga. Mógłbyś jak się straszyć? No właśnie idę. Masz! Jest jeden! Nie jest wcale takie proste. Patrzcie gdzie jest ryba. No. On jest jakiś futrowany, to się nie liczy. To on płaci tym stromu i się właził do tej siatki. Zawsze chciałem dobrze gotować. Później, jak zachowała moja mama, to zawsze marzyłem o pracowaniu w restauracji, która dostanie gwiazdkę. W sferze realnej widziałem siebie jako kucharz w restauracji gwiazdkowej, niż jako szef kuchni, który zdobywa tą gwiazdkę. Z czasem przychodzi do ciebie, że kurczę, dobra, jesteśmy w grze, no nie? Że na początku chcesz gotować bardzo dobrze, chcesz, żeby ci goście byli szczęśliwi z tego, co gotujesz, no i potem to taki jest krok po kroku, że nagle ktoś zaczyna mówić, że to, co robicie, to jest wysoki poziom. Zaczyna do ciebie docierać, że kurczę, może faktycznie to nie jest tak bardzo oddalone. Zaczynasz jeździć po restauracjach, jesz, próbujesz, porównujesz do tego, co robisz, wprowadzasz poprawki, goście na przykład to doceniają lub nie doceniają, więc wtedy wprowadzasz znowu zmiany. Więc jest cały czas ewolucja, cały czas rozwój. Jak wracasz do domu, to nie jest tak, że ty przestajesz myśleć o Giewoncie i myślisz o tym 24 godziny na dobę po to, żeby proces tworzenia był jak najdłuższy, jak najbardziej przemyślany i jak najbardziej sprecyzowany od poranka, kiedy wstajesz, pijesz kawę, do momentu położenia się do łóżka, ty musisz myśleć o jedzeniu. To nie jest tak, że ty się wyłączasz. A, czy ty muszę iść, ma na kamerach. O, jest. Z jednej strony to, że jesteśmy na Podhalu, jest to świetny plus, bo mamy sporo inspiracji, ale też przez to, że staramy się gotować regionalnie, to są problemy. 2 lata robiliśmy próby odmian w ogóle warzyw, które będziemy sadzić. Wykonaliśmy, nie chcę skłamać, ale chyba około 30 prób pire ziemniaczanego. 8 albo 10 odmian ziemniaka mieliśmy, na których robiliśmy pire. Po prostu gotowaliśmy 10 różnych ziemniaków, wybraliśmy sobie 3 techniki, które chcemy zastosować do pire. Czyli jedno było z masłem, jedno było na samej śmietanie, trzecie było na pewno pół na pół masło z crème fraîche. No i po prostu każde z tych ziemniaków ugotowaliśmy, zrobiliśmy tą samą techniką i po prostu potem próbowaliśmy każdego. Akurat z racji, że moja babcia z dziadkiem handlowali ziemniakami, mieli gospodarstwo. Ziemniaki to było tak przy okazji, było właśnie irga, czyli to taki biały ziemniak z różową skórką i okazało, że najbardziej też nam pasuje ze względu na to, że to jest suchy ziemniak i najlepiej pochłania śmietanę i masło i dzięki temu wychodzi najlepsze pire. Więc tak naprawdę każde z te dań, które mamy, no ma swoją historię, jak powstało i dlaczego dany element się tam znajduje, a nie inny. Nie ma nic z przypadku w Giewoncie. Dobra, dało się.
Pierwsza w tym sezonie. O ty, jakie tu masz bakłażany w ogóle? Tak, Ty, no ale to są ładne. Kelnerom damy. zdrowy. Tak. Zamiast mięsa bakłażany. Ty, no ale pokażę wam moją kalarepę. No chodź, zobacz tą kalarepę ogromną. Zobacz. O kurde. Tutaj razem z Angeliką hodujemy kalarepę na rekord Guinnessa. Będziemy ją ważyć. Będziemy atakować wodą, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak. A tu masz takie selery, zobacz. Ty, ale ona jest ogromna. Coś mówi dawała? No nic, No właśnie. nic, a tam azot pewnie tam No sypie. nie. Tu było dużo tych kalarep i ta jedna tak urosła. Pomysł na Mielonego narodził się od naszych stałych gości, którzy mówią, że chcieliby zjeść tu coś takiego prostego. Coś, co towarzyszy im na co dzień w domu. Gdzieś te mielony też mi często towarzyszą w domu, my też często jedliśmy tu na obiad. Pomysł był, tylko mówię, co zrobić, żeby ten mielony był wyjątkowy, więc stwierdziłem, ok, jesteśmy na Podhalu, to zróbmy po prostu mielonego jagnięcego. Jagnięcina, która jest raczej chudym mięsem. Zamieniliśmy tłuszcz jagnięcy na tłuszcz wagyu, bo jest ciekawszy, daje nam efekt w mielony, że on jest taki bardzo mięciutki, bardzo płótny. No i z boku, żeby nadać charakter fine diningowy, czy też wykwintnej restauracji, jest comber jagnięcy, no i sos żółw, który gotujemy przez 5 dni. No i całość wykańczamy naszym pire i mizeria w formie śmietany i oliwy koperkowej. Więc tak, mamy tutaj Wagyu z Japonii. Jest to Wagyu Onishi, czyli ich najwyższa, najlepsza selekcja. Żeby móc kupić w Japonii mięso, musisz być zarejestrowany, mieć odpowiednie certyfikaty. Ponieważ to nie jest tak, że po prostu idziesz, kupujesz mięso, tylko tam są aukcje mięsa i licytujesz sobie mięso. Licytujesz go w ciemno. Najpierw masz określony czas, wchodzisz na halę, musisz przeglądać wszystkie ćwierci, które tam wiszą i następnie wybierasz sobie ćwierć, które chcesz kupić. I tak jak, nie wiem, jest giełda samochodów, licytujesz, tak samo jest z mięsem. Wchodzi dana ćwierć na aukcję i bijesz się z innymi kupcami. W Wagyu mamy dwie kategorie. Mamy BMS, czyli Beef Marbling Score, i tu chodzi o te przetłuszczenia. Okej. Ale druga klasa to jest klasyfikacja jakościowa, czyli mamy A5, A4, A3, A2, A1. I jakby połączenie tych dwóch czynników świadczy o dobrym Wagyu. Liczy się to, jak było hodowane, czym było karmione, ile było karmione, przez kogo było karmione, jak było prowadzone to zwierzę przez cały okres życia, Okej. a nie tylko to, jaki został wytworzony marmur. Stąd się w ogóle wziął ich marbling, że one bardzo ciężko pracowały, więc ich mięśnie były mocno umięśnione, ale potrzebowały mieć zasób energetyczny. Tłuszcz to jest energia. Ponieważ Japonia nie może dawać żadnych antybiotyków, żadnej chemii, nic nie można dać do tego Wagyu. A oni chcą, żeby one piło dużo wody. Więc na spodzie karmników są bloki solne. Zwierzę podczas jedzenia liże sobie tą sól, przez co ma większe pragnienie i więcej pije wody. Karmieniem piwem. Znowu, zwierzęta karmimy nie piwem, nie piją piwa, ale piją pochodne z produkcji piwa. Mają lokalnych producentów, załóżmy sake i innych takich przetworów, biorą od nich to, co im zostaje po produkcji, to dają zwierzętom. To jest też wysoko energetyczne, więc zwierzęta właśnie mają większą możliwość wytworzenia tego marmuru. Ale nie karmimy, nie piją. Ja myślę, że to w zwierzęta Polsce by się dobrze sprawdziło, u nas wiesz, ja trochę tego piwa piję, to krowy miałyby co jeść. Ja w tego mocakra to i tak nie ufam, ja dalej uważam, że go puszczają tam. Puszczają. Ciężko jest powiedzieć, czy ktoś jest krytykiem Michelin. Tego nigdy nie wiesz. Możesz mieć pewne przypuszczenia, że osoba, która jest przy stoliku, to jest osoba, która bardziej lub mniej interesuje się gastronomią, bo zadaje pytania bardziej lub mniej szczegółowe. Więc nie wiesz, czy to jest inspektor, czy nie, ale wiesz, że jesteś obserwowany przez albo dziennikarzy, albo przez krytyków kulinarnych. I myślę, że ten moment, kiedy zaobserwowaliśmy większe zainteresowanie nami, to był ten moment, kiedy zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, że kurczę, może jesteśmy brani pod uwagę i że faktycznie może uda się, że ten Michelin kiedyś do nas zaglądnie. No i moment, kiedy dostaliśmy wyróżnienie, no to był moment taki, że sobie zdałem sprawę, że jesteśmy w grze o gwiazdkę.
to nie jest cały rok pracy, to jest tak naprawdę 10 lat twojego życia, a świadomie na tym poziomie, czy do tego poziomu przygotowałem się przez jakieś 7. Zawsze gdzieś nadzieje były, więc od 7 lat jak gdzieś żyłem w tym otoczeniu posłuchu tej gwiazdki. Liczba gości 2. Ostatni miesiąc, pewne momenty stres, pewne momenty takie kurcze. Tatak, pomidor, 5 minut. Dla mnie to też taki był moment, że albo uda się w tym roku, albo kurczę, ja sobie robię przerwę na jakiś czas. 2024 rok to albo będę wyróżnionym szefem kuchni wraz z załogą, wraz z restauracją gwiazdką, no albo to może się przytrafić za 10 lat, albo już w ogóle w moim życiu. Każdy element, który znajdziesz w ulu, masz w naszym deserze, ale w zmienionej wersji. Jest to taki deser dla osób, które chcą słuchać czegoś ciekawszego, które chcą nieoczywistych smaków, ale dalej słodkich. Do dziś pamiętam zdjęcie Michelin, Paco Perez, gdzie Antonio ma takie swoje makaron miał sferyczny. I widzę to zdjęcie i pierwsza myśl, kurde, nie udało się. Jest po wszystkim, bo zawsze krążyły plotki, że dzwonią do ciebie godzinę wcześniej, w ogóle przed rodzeniem, zanim dostaniesz gwiazdkę, że ktoś do ciebie się odzywa i ci to mówi. Potem się dowiadujesz z social medii. I ten moment, kiedy twoja nadzieja upada, już wiesz, że jest po wszystkim, że kurde, przegrałeś w pewnym sensie. I wiesz, i to był ten moment, kiedy jedno zdjęcie dzieliło mnie od wiedzy, że restauracja Giewont ma gwiazdkę. Przewijasz i patrzysz, widzisz swojego mielonego. Nie wiem, kamera nie będzie widziała, ale mam ciarki aż na rękach. I patrzę i pamiętam wtedy, kurczę, upadłem na podłogę i powiedziałem dziękuję, mamo. Coś dla mnie nieosiągalnego kiedyś stało się osiągalne i wraz z zespołem, z prezesami, z dostawcami, ze wszystkimi wykonaliśmy ciężką pracę, która nas dowiodła do momentu, który pozwolił nas wyróżnić. Dostaliśmy gwiazdkę na wsi, 100 km poza dużym miastem. Nikt w Polsce tego nie dokonał. Więc gwiazdka w Giewoncie pozwala wszystkim dookoła w Polsce myśleć o tym, że nawet jeśli nie są w obrębie ocenianym, jeżeli dokonają wszelkich starań, dadzą trochę z siebie, pasji, ambicji i zaangażowania, też mogą zostać wyróżnieni gwiazdką. Że to już nie zostaje w sferze marzeń, tylko w sferze swojej ciężkiej pracy. A, pokazuję książkę, tak? Żeby upracy. Jezus, jak z ojcem, który złowił szczupaka. Za pierwszym razem jest naprawdę fajnie, jak ją pokazuje, nie? Jak z ojcem, który złowił szczupaka w 68. Patrz tutaj. To ojciec złowił. A jak mi się koło